Cześć, zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. Skończyliśmy prawie całą podstawkę, teraz zaczniemy DLC. DLC jest zdecydowanie krótsze niż podstawka, ale moim zdaniem jest zdecydowanie trudniejszy. No i zawiera w sobie bardzo dużo lore'u, a może mam takie wrażenie tylko dlatego, że po prostu ten lore jest w bardzo skondensowanej formie ze względu właśnie na krótkość DLC. Naszymi przeciwnikami przede wszystkim będą tropiciele. I jeżeli tutaj mieliście problem z tym tropicielem, to znaczy, że trzeba troszkę jeszcze sobie podciągnąć level. Łatwiej nie będzie. Czapka dawnego tropiciela z szerokim rondem skrywającym jego ostre spojrzenie. W dawnych czasach, kiedy tropicieli było w bród, była to część ich standardowego wyposażenia. Tak, było ich w bród i nagle zniknęli. Czego się zresztą dowiemy z którejś z notatek. Bo właśnie zostali przyklęci przez kos. I zniknęli w koszmarze. Tak, będziemy spotykać sporo jak na razie tych bestii, takich samych jak w starym Jarnam, ale jak zwrócicie uwagę, one się boją nas bardziej niż... Boją się teraz nas bardziej niż ognia. To jest w sumie dosyć przykre, że teraz zamiast... No w sensie, że tropiciele zaczęli wybijać dla wybijania, a że oni się odradzają, to bestie mają trudny czas. Dobra, pójdźmy tędy. Oczywiście one w końcu nas zaatakują, ale no nie są jakimś wybitnie trudnym przeciwnikiem, biorąc pod uwagę, że teraz walczymy z tropicielami tak naprawdę głównie. O, tam mi chodziło. Pięknie. To są najprawdopodobniej tropiciele związani z beczkami z prochem, bo mają taką broń związaną z ogniem. Może pamiętam z opisów. Beczek z prochem właśnie. Że oni uważali, że jeżeli broń nie kopie, to nie jest to dobra broń. Dobra. Spotkamy tu dwa rodzaje, dwóch
dwa rodzaje tropicieli. Tych, których spotkaliśmy tutaj, oni mają żółte oczy. I będą też tacy, którzy mają czerwone oczy. I oni powinni dropić te robale związane z questem Waltra. No i są trochę trudniejsi. Zaraz zresztą to zobaczymy. Bo pierwszy nasz tropiciel z czerwonymi oczami jest gdzieś tam. Tak. O, wyjdzie z tej wieży, pewnie stoi na tej wieży. Natomiast tutaj mamy jeszcze jednego tropiciela. Zwróćcie uwagę też, że jak ci tropiciele giną, to rozlega się taki dźwięk, jakby właśnie wracali do snu tropiciela. Ten sam dźwięk, który nam towarzyszy, jak my wracamy do snu tropiciela. Dobra, lecimy dalej. O, ten tropiciel ma żółte oczy. Natomiast ten tropiciel z czerwonymi oczami zazwyczaj sporo problemów mi stwarzał, więc się przemienię na inną broń, trochę szybszą. Z nim jest taki problem, że go nie można zestagerować. O, i wyrzucił plugastwo. Przeczytajmy sobie. Stworzenie podobne do gąsienicy odkryte w trakcie udanych łowów tropicieli Ligi. Plugastwo ukryte w brudzie widoczne jest jedynie dla sprzymierzonych Ligi i jest źródłem ludzkiej nieczystości. Liga wzięła na siebie brzemię odnajdywania i likwidacji wszelkiego plugastwa. Być może w tym szaleństwie jest miłosierdzie. Ci, którzy chcą zobaczyć plugastwo, mogą. Zyskują tym samym cel swego istnienia. Tak, jak już mówiłam, w samym DNC można zdobyć maksymalnie 5 plugastw, czyli akurat tyle, żeby wykonać quest Waltra, ale wcale to nie jest takie łatwe. I tutaj zdobywamy też różne inne bronie. Musimy zdobyć wszystkie bronie, żeby zdobyć trofeum oczywiście. Zdradliwa broń dzierżona przez dawnych tropicieli, tasak z grubego żelaza przecina najtwardszą skórę bestii, a po transformacji jego ostrze rozdziela się na kilka części, co pozwala chłostać im wroga niczym ciężkim batem.
Ta nieporęczna broń polega na brutalnej sile i jest bardzo nieelegancka, co sugeruje, że łowy pierwszych tropicieli były przerażającymi starciami skąpanymi w krwawej czerni i czerwieni. No tak. Znamy to miejsce? To się udało. Prawie zginęłam. Tak, znamy to miejsce. I będziemy tu wracać pewnie bardzo często, ze względu właśnie na to, że tam będzie czekał na nas Laurens. Moim zdaniem najtrudniejszy boss tej gry, tego DLC. Z dodatkowym utrudnieniem takim, że żeby dostać z niego plugastwo, to musimy przyzwać Waltera i zrobić wszystko, żeby Walter przeżył, co wcale nie jest łatwe. I mówiłam wam, że w pierwotnej wersji Laurens miał być przyjacielem naszym i miał się zamienić w bestię, prawda? No i widzicie, tu jest Laurens i on jest bestią. Teraz jeszcze się nie będzie poruszał. Musimy najpierw zdobyć jego czaszkę, o ile dobrze pamiętam. To dostaliśmy wisior. Tylko gdzie on jest? Wisior w kształcie oka otwierający ołtarz chirurgiczny. We śnie tropiciela znajdują się dwie katedry. Jedna leży za rzeką krwi, a druga mieści w sobie prywatną salę badań Kościoła Uzdrowienia. Tylko wybrani członkowie Kościoła Uzdrowienia albo ich godni pożałowania pacjenci mogą wejść do sali badań, wykorzystując to oko. Tym samym czaszka na ołtarzu uzyskuje oczy. Tak, tam się znajdziemy. I wtedy zobaczymy, co takiego jeszcze Kościół Uzdrowienia robił. Ten przeciwnik jest dosyć trudny, dlatego postaram się go wykończyć sposobem. Nope. Oczywiście, jak trafię. On też nakłada szał. Ale ma na sobie szatę egzekutorów. Ładnie zarobiony przeciwnik. Kot się obudził, jak pewnie słyszycie. A on nie lubi być ignorowany, jak słyszycie.
pamiętacie, w podstawce tędy mogliśmy iść do Hemwick. Teraz ta droga jest zajęta. Znaczy w sumie jej nie ma. My pójdziemy w prawo. Czy też w lewo, w zależności jak się ustawimy. Zejdziemy, zamienimy się na broń szybszą, bo teraz będzie nas czekało kilku łatwiejszych przeciwników. Tylko też będą do nas strzelać. Tam jest wieża astralna i tam musimy się dostać. To jest wersja słońca, trochę przypominająca oko pijane krwią. Zonek, zostaw mikrofon. Jeszcze pies na mnie patrzy spod biurka, dlaczego ganiam kota. Dobra, tak będą do nas strzelać. Dlatego trzeba się tu kryć. Nie tak jak ja teraz to zrobiłam, tylko sprytniej. Że on nie zwrócił na mnie uwagi. AI no jakoś nie jest za wybitny w tej grze. Może to i dobrze, bo byłoby jeszcze trudniej. Tu również czeka na nas jeden z tropicieli. Poczekam aż tu podejdzie, nie chciałabym walczyć z mołotowami i z tropicielem, jeszcze z taką bronią. Na szczęście to jest wersja z żółtymi oczami, więc nie robił nam aż takiego kuku jak tamten, którego nie można było. O ty, kopaczu. Jak tamtego, co nie można było zastagerować. Z czerwonymi oczami. Kojarzycie ten dom, on też się pojawił w podstawce i tu istnieje druga teoria na temat szafarza krwi z pierwszej części. Zaraz sobie na ten temat przeczytamy, powiemy. Tylko najpierw wyczyszczę to miejsce. Tak, druga teoria jest taka, że szafarz krwi również trafił do koszmaru tropiciela i znajduje się właśnie tu. Znaczy tutaj umarł. To jest pułapka generalnie. Dostaliśmy nową broń. Zdradliwa broń używana przez dawnych tropicieli, wytwarzana w heretyckiej kuźni przez beczki z prochem.
To potężny młot wyposażony w miniaturowy piec. Po zapaleniu i wystrzale wypływa potężny płomień wybuchający z wielką siłą po trafieniu. Miażdży bestie i pali je. Brutalna prostota młota grzmota. Była uwielbiana przez tropicieli czujących szczególną odrazę do bestii. Także tak. Skończyły się nasze teorie na temat szefarza krwi. Tu jest rzeka krwi, która prowadzi nas do Ludwika, bo podobno Ludwik tak się lubował w zabijaniu swoich przeciwników, że w koszmarze jest po prostu zmuszony do zabijania, aż rzeka spływa krwią. Tam czeka na nas jeszcze jeden przeciwnik. To miejsce przypomina mieszkanie Gilberta z podstawki i spotkamy tropiciela, który używa setu bestii. Jest dosyć zwinny. Być może to jest właśnie Gilbert w wersji z koszmaru. Widzicie? My też możemy tak wyglądać, kiedy pokonamy Laurensa. Dostaniemy specjalną runę i w lochach zdobędziemy taką samą broń, jak teraz ma ten koleś. To będziemy mogli tak samo wyglądać. Mam nadzieję, że nie zginę. Z Ebrietas jest taki problem, że ona jest dosyć wolna. To się udało. Dostaliśmy odznakę. Przeczytajmy. Odznaka wykuta w kuźni Oto, pierwowzorze heretyckiej kuźni beczek z prochem. Beczki z prochem realizowali ciekawe pomysły i wytwarzali dziwaczną, niezwykle misterną broń. Najwyraźniej jednak już w dawnych czasach istniała filozofia, którą wyznawali. Tak, najprawdopodobniej warsztat Oto, który nie wiadomo gdzie się znajdował, to jest jakby następca warsztatu beczek z prochem. Być może słyszeliście ten dziwny dźwięk. Kot właśnie się układa do spania. Także będziemy mieli spokój. Zanim pójdziemy do Ludwika, postaramy się sobie odblokować skrót.
I spotkamy przy skrócie kolejną ciekawą postać. I związany z nią ciekawy questline. To jest Simon. You're a hunter with your sanity, aren't you? Must have taken a wrong turn then, eh? Well, we're more alike than you think. This is the hunter's nightmare, where hunters end up when drunk with blood. You've seen them before. Aimless, wandering hunters slavering like beasts. This is what the poor fools have to look forward to. So, don't be brash. Turn back before it's too late. Unless you've something of an interest in nightmares. Nas zdecydowanie koszmar interesuje. You sense a secret within the nightmare and cannot bear to leave it be. As if the spirit of Bergenworth lives on within you. Such inquisitive hunters will relish the nightmare. But beware. Secrets are secrets for a reason, and some do not wish to see them uncovered. Especially when the secrets are particularly unseemly. Ciekawe, że wspomniał o Bergenwerth, bo to w sumie przez Bergenwerth powstał koszmar tropiciela. Jak widzicie, jesteśmy na początku naszej przygody. Myślę, że sobie jeszcze kawałek podejdziemy. Mamy 27 minut, jeżeli niczego nie przyspieszę w trakcie. Na pewno będę musiała się cofnąć do snu tropiciela, żeby nałożyć runę, dzięki której będę mogła przyzwać Waltera do walki z Ludwikiem. Tych przeciwników w DLC nie można zejść do tyłu, bo one kopią jak koń. Taka ciekawostka. Tamtędy będziemy szli dalej, natomiast w tamtym kierunku jest kolejna ciekawostka. One są wrażliwe na obrażenia kłute.
Czy ja w dobrą stronę idę, tak w ogóle? Tak, wydaje mi się, że tak. Gdzieś tu można przyzwać w ogóle. Tam czeka na nas kolejny tropiciel. Związany z Diurą. Tak jak wam mówiłam, w Starym Jarnam było 3 towarzyszy, w tym jeden trafił do koszmaru. I to właśnie tam czeka na nas ten towarzysz koszmarowy. Wiemy to dlatego, że jest w jaskini razem z potworami, tymi samymi co w Starym Jarnam, i tam również jest bestia, żądna krwi bestia. No i tam musimy wejść też, dlatego że leży tam kolejna broń potrzebna do trofeum. Natomiast sam przeciwnik jest dosyć upierdliwy, bo jak widzicie ma broń. Po prostu trzeba uważać. Żeby się nie nagiąć na jego. Niezbyt łatwa walka. Dostaliśmy działko. Zmodyfikowana przenośna wersja stacjonarnego działka Gatlinga, którego używał dawny tropiciel Diura w Starym Jarnam. Była to ulubiona broń najmłodszego z 3 towarzyszy Diury. Czyli mamy tu potwierdzenie, że to był towarzysz. 1 z 3. A działko Gatlinga charakteryzuje się niesamowitą szybkostrzelnością, ale jest bronią nieporęczną ze względu na swą ogromną masę i niepohamowany apetyt na kulę z żywego srebra. Tak, ona chyba 6 kul zabiera. Także sporo. No i jak mówiłam, tam jest bestia żądna krwi. A tu jest pełno znanych nam ze Starych Jarnam stworów, które tu boją się i nas, i ognia. O! I oczywiście na żądną krwi bestii też możemy użyć, tak jak w przypadku minibossa, możemy użyć koktajlu z krwi. Natomiast ja bym chciała po prostu tam wbiec, zebrać wszystko i wybiec. Nie czuję potrzeby walczyć z tą bestią.
uciekamy i zaraz sobie przeczytamy o Amydali. Ramię małego, wielkiego Amydali. Tak naprawdę ramię amygdalskie nie jest bronią zdradliwą, ale niektórzy szaleńcy używają go niczym pałki. Ta potężna, ciężka broń tempa jest uformowana z kości, ale po rozłożeniu ramię zaczyna drżeć, jakby było żywe. Tak. Myślę, że w następnym odcinku przejdziemy do Ludwika, a jak na razie ja Wam bardzo dziękuję. Oczywiście dzielcie się ciekawostkami i do zobaczenia.